Witam Was serdecznie w moim studiu akwarystycznym, gdzie udało mi się już po kilku latach nazbierać 20 zbiorników i około 15 pojemników, gdzie przetrzymuję rośliny na dalsze projekty. W dzisiejszym filmie przejrzymy się wszystkim po kolei i omówię Wam, co będę tutaj robił, bo planuję dość spore zmiany w studyjku. Przez te lata, w których zajmuję się akwarystyką, udało mi się wykształcić mój taki specyficzny styl prowadzenia zbiorników. Myślę, że można powiedzieć nawet, że jest to styl taki leniwy, chociaż leniwym bym siebie nie nazwał. Mówię leniwy z uwagi na to, że mam naprawdę mało czasu, żeby zajmować się tymi zbiornikami, a choroba tak postępuje, że nie jestem w stanie zrezygnować z żadnego i jedynie chcę więcej. Nieraz jest tak, że przychodzi mi do głowy jakiś pomysł i chcę go zrealizować, akurat nie ma miejsca, no to stawiam na przykład następny zbiorniczek, tak jak tu widzicie, ten za mną. No, nie było miejsca, postawiłem go na razie tutaj, robię pewien test. I to na razie tyle na temat tego zbiornika. Coś więcej dopiero dowiecie się z filmu, w którym będę go pokazywał za jakiś czas. Dzięki temu, że mam tak mało czasu, udało mi się wykształcić ten swój styl, o którym mówiłem, że zbiorniki prowadzą się praktycznie same, nie trzeba przy nich dużo robić. W momencie, kiedy nawet zapomnę podmienić wodę przez jakieś 2-3 tygodnie, nic tutaj się nie dzieje. W momencie, kiedy nie będę lał nawozu, chociaż zresztą ostatnio w ogóle nie leję, to też nic się nie będzie działo. Te rośliny troszeczkę oczywiście będzie po nich widać, że są w gorszej kondycji, ale one przetrwają i będzie wszystko sobie radzić. W najgorszym wypadku pozostawienie wszystkiego na jakieś 2-3 miesiące może już spowodować jakieś poważne konsekwencje, a to tylko dlatego, że rośliny przerosną, tak jak jest w przypadku tego zbiornika. Tutaj jeżeli nie zajmę się nim, no to wtedy będzie problem. Akwarium stoi od 3 miesięcy, tak jak właśnie mówię, bez obsługi, nic przy nim nie robiłem i te rośliny zaczynają przerastać. Jeżeli ich nie przytnę, no to wtedy pojawi się problem, bo pod spodem te rośliny nie będą miały światła i zaczną po prostu obmierać. Widać, że w tym zbiorniku już należy coś zrobić. Zacznę omawianie swoich zbiorników od tych najnowszych, bo myślę, że osoby, które mnie oglądają, najbardziej się tym interesują. Najnowsza kreacja u mnie w moim studyjku to jest ten mały zbiorniczek. Pojemnik około 5 litrów. W momencie, kiedy weszedłem do sklepu i zobaczyłem, to nie mogłem się oprzeć, musiałem to kupić. Muszę sobie sprawdzić jakąś kulę. Wiem, że dużo osób jest przeciwnych tego typu pojemnikom, ale mi się podoba kształt tego naczynia i po to, żeby trzymać w tym rośliny, nie mówię o życiu, ale to po to, żeby trzymać w tym rośliny. Pojemnik, jak większość moich zbiorników, na sam spód lawa, następnie przykryta ziemią ogrodową. W tym przypadku to jest ziemia do oczek wodnych i następnie na to piasek. No i później już troszeczkę dekoracji takich w postaci pokruszonych kamyków lawy, dekoracje z lawy, które pokazywałem Wam jakiś czas temu na swoim kanale, oraz sporo roślin, w tym przypadku epifitów, bo nie chcę, żeby tutaj było cokolwiek do roboty. Liczę na to, że mi się uda nawet ten swój utrzymać bez podmian wody, jedynie na samych dolewkach, no bo tu widzę, że już przydałoby się dodać, bo troszeczkę wyparowało tej wody. Z tyłu zasadziłem rotale. Światło nad tym świeci lampka taka 15W, z tym, że ta lampka 15W, ona jest obrócona, ta jedna część jest obrócona albo tam na półkę, żeby mi dawało ładne takie klimatyczne światełko, a tam z tyłu, albo jest obrócona tutaj na zbiornik, ta jedna połówka, po to, żeby doświetlić tą część, która jest nieoświetlona tego zbiornika. 15W na taką małą, na taki mały pojemnik myślę, że byłoby za dużo, dlatego dałem tylko i wyłącznie połówkę. W ten sposób będzie dobrze funkcjonowało. Następny zbiornik to ten, który chcę likwidować. Jest to ta setka tutaj za mną. Udało mi się doprowadzić ją ostatnio do dość dobrego wyglądu. Przyciąłem, zrobiłem chyba połowę bolbitisa wyrzuciłem, zrobiłem sporą przycinkę, zredukowałem ilość roślin, która tutaj jest i wydaje mi się, że bardzo pozytywnie to odbiło się na zbiorniku. Widzę, że muszę troszeczkę przetrzeć szyby, bo zapyliły. Zbiornik funkcjonuje już długo i trochę szkoda mi go likwidować, bo jest bardzo stabilny. No właśnie, miałem mówić, że w większości czasu chodzi bez filtra i teraz również chodzi bez filtracji. Praktycznie co tydzień, jak podmieniam wody, zamykam zawory po to, żeby się mi filtr nie zapowietrzył. Jak zamknę, to później zapominam ich otworzyć, bo jest to z reguły bardzo późna pora i o tej bardzo późnej porze to ja już myślę tylko, żeby się położyć spać. Teraz już filtrek działa, ale przez większość czasu praktycznie jest on wyłączony i
akwarium stabilnie schodzi, 100-litrowe bez filtracji. I patrząc po tych wszystkich moich zbiornikach, które prowadzę bez filtracji, jestem pewien, że jest to zasługa dużego oświetlenia i dobranych odpowiednio roślin. Są tutaj, starałem się tak dobrać, żeby właśnie nie trzeba było przy tym nic robić, tak jak zresztą mówię zazwyczaj. Jak już działa ten filtr, to jest tutaj filtr kubełkowy przeznaczony do zbiorników takich właśnie w granicach 100 litrów. Następnie dwa zbiorniki, które nie będę ich za bardzo omawiał, bo pokazywałem dopiero niedawno Wam na kanale. Setka low-techowa, tak samo zrobiona na lenia. I zbiorniczek można powiedzieć, że również jest bez filtracji, bo w środku działa tylko i wyłącznie jeden filtrek, taki głowicowy, przeznaczony do akwariów chyba gdzieś od 10 do 40 litrów, już dobrze nie pamiętam. Następnie moje krewetkarium. Krewetkarium 12-litrowe, 13-litrowe. W przeciwieństwie do większości tych moich zbiorników, tu jest dość mocna filtracja i o dziwo ten zbiornik nie idzie tak, jak ja bym to chciał. Co prawda mech rośnie bardzo ładnie, ale natomiast krewetek tam nie ma za dużo. Puściłem tam na początku krystale, te krystale nie chcą się w ogóle mnożyć. Widziałem na początku, że były jakieś tam maluchy, teraz nie wiem, czy w ogóle cokolwiek tam zostało. Idąc dalej, mamy tutaj mój nietypowy zbiornik z cegłą. I troszeczkę się przejechałem, bo za wysoko dałem całą tą aranżację, teraz to widzę. I tej trawki tutaj u góry, ona no praktycznie jest nieprzykryta wodą, bo no, tej wody jest za mało. Co prawda ma to również swój urok, ale no, wolałbym, żeby było więcej. Zbiornik od początku, odkąd stoi, nie było w nim wymieniana woda, nie było w nim nic robione, tak więc jest tutaj ładnych kilka miesięcy. Jak został postawiony, tak stoi. Widzę, że teraz jak się przyglądam, jak poświeciłem z tyłu, to że te szybki są troszeczkę takie, no przydałoby się je przeczyścić, także będę musiał coś wymyślić, jakiś skrobak taki wziąć wygięty i przejechać te szyby, albo po prostu wrzucę tutaj do środka kilka ślimaków, one sobie poradzą, zrobią z tym robotę. Przy okazji pytaliście mnie, czy to rysuje szybę i no chyba tak jak w przypadku każdego ostrego narzędzia, jeżeli nie będziemy uważać, no to porysujemy sobie szybę. No nie tylko tym, każdym, wszystkim można tą szybę porysować. Część zbiorników po prostu zaczyna mi się tutaj nie mieścić, dlatego zdecydowałem, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany zakupem jakichś zbiorników, to bardzo chętnie odstąpię, tak jak na przykład ten zbiornik, bardzo chętnie go odsprzedam. Myślałem, czy go zlikwidować, ale podoba mi się sposób, w jaki on wyszedł i szkoda mi troszeczkę go likwidować. A tak, może uda mi się pozyskać troszeczkę funduszów na to, żeby zakupić nowy sprzęt, albo żeby po prostu lepiej to wszystko utrzymywać. Tutaj widzę, że do tego zbiornika przydałoby się wymienić to oświetlenie. Świeci tutaj lampka, nie wiem, 5W nad tym. I przydałoby się je wymienić na te oświetlenie, które mam w tamtym zbiorniku 5-litrowym, który Wam przed chwilą pokazywałem, bo przydałoby się jedną lampę dać na górę, żeby świeciła na te rośliny, a drugą wygiąć na dół, żeby właśnie dawała tą ciekawą poświatę tej jaskini pod spodem. Z tyłu dekoracje bez zmian, bonsai, który tam kiedyś uschnął, no i kupa korzeni. Ostatnio dołożyłem sporo korzeni po to, żeby mieć materiał, żeby mieć z czego układać następne dekoracje. Tak jak ostatnio robiłem nawet jedną dekorację dla jednego z Was, bo dostałem zamówienie. No i tutaj na dole miki z korzeniami, kamieniami. Jedynie tyle się zmieniło, że doszło tego sporo więcej, bo przestaje się mieścić już w tych moich skrzyniach, które tu mam na dole. I tak jak kiedyś myślałem, nie wiem, czy Wam to nawet mówiłem, że nie mam ochoty robić niczego z lawy, że z lawy raczej u mnie nie zaznacie, nie zobaczycie żadnej dekoracji, to ostatnio się przekonałem do tego materiału i szczerze powiedziawszy założyłbym kilka zbiorników następnych i na pewno jakiś w najbliższym czasie się pojawi z tego budulca. Zakupiłem troszeczkę tych kamieni i no muszę jeszcze dokupić, no bo jak wiadomo, czym więcej, tym lepiej. Zakupiłem trochę tych kamieni i myślę, że w najbliższym czasie właśnie aranżacja pojawi się z tego typu właśnie dekoracjami. Dwa zbiorniki, które likwiduję. Ten już po części zlikwidowałem. Zaraz zresztą Wam wrzucę przebitki, jak to wyglądało przed likwidacją. Czekam tylko wyłącznie na jakiś weekend, żeby syn mógł przyjść i wyłowić rybki, no bo on bardzo to lubi robić, a nigdy mu tego nie pozwalam robić, no bo jak wiadomo, no, ryby nie lubią jak się łowi. No a tutaj muszę wyłowić te życie, muszę je przełożyć do innego zbiornika, także akurat będzie miał zadanie takie, jak właśnie lubi. A ja osobiście tego nie lubię robić, dlatego również będę zadowolony, że ktoś to zrobi za mnie. Zbiorniczki te likwiduję, bo chcę tu wstawić jeden wielki, ogromny zbiornik. Znaczy ogromny, no dla mnie ogromny, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to będzie bardzo duży zbiornik, największy w tutaj tej mojej galeryjce.
No i potrzebne mi jest miejsce po to, żeby to zrobić. Dlatego też troszeczkę ten zbiornik odbiega już wyglądem od tego pierwotnego swojego wyglądu. Pierwotnie miało to być taki czysty zbiorniczek, gdzie będzie tylko i wyłącznie jeden ten bonsai na środku. A teraz jak widzicie, bonsai przewrócił się i z tyłu również dorzucono troszeczkę bonsaiów. Te krzaki, które tam były, również się troszeczkę rozrosły. Ten zbiornik jest na jałowym podłożu. Bardzo mi się to podoba, że on tak idzie, bo jest jałowe podłoże, nie daje tutaj żadnych nawozów, a te rośliny, one sobie radzą. Tam rzuciłem chyba 2 kapsułki, te podżwirowe, ale to tylko i wyłącznie tyle, a zbiornik już funkcjonuje troszeczkę. Myślę, że te kapsułki już swoje oddały. Dorzuciłem tutaj również drewna, dorzuciłem tutaj również ozdób, specjalnie po to, bo myślałem, że mi się przydadzą do następnej aranżacji. Jak wiadomo, często zanim powstanie coś nowego, coś starego musi zostać zlikwidowane. Tak jest również u mnie w mojej galeryjce. Pewnie nie jeden z Was również tak ma w przypadku, kiedy macie więcej zbiorników i wiecie, że jeden będziecie likwidować, że troszeczkę mniej się nim zajmujecie. Akwarium zarośnięte na maksa z bardzo dużą ilością gupików. Na początku myślałem, żeby tutaj zrobić osobną linię, taką swoją mieszankę, a osobno próbować utrzymać tę linię tych blupant, ale zdecydowałem, że jednak wszystkie wrzucę do tej setki mojej, będzie mi łatwiej i nie będę się później martwił z tym, czy czasem czegoś nie pomieszałem. Na pierwszy raz wyłowiłem tyle mieszkańców. Tak szczerze myślałem, że będzie tych ryb tam trochę więcej. I wszystkie trafiają tutaj do mojej setki. Po kilku godzinach walki z tym zbiornikiem wygląda on tak, jak widzicie. Przetrzymuję w nim teraz wszystkie swoje epifity. Pozbierałem je z zbiorników, bo epifity będę chciał wykorzystać właśnie w tym dużym zbiorniku. I jeszcze jedno. Ciekaw jestem, czy któremuś z Was udało się zauważyć, czego brakuje w moim zbiorniku. Chociaż wiem, że to jest ciężko znaleźć, zauważyć coś, czego brakuje. Ale podjąłem ostrą walkę z rzęsą wodną, tą, która zakrywała wszystkie moje zbiorniki. I na chwilę obecną nie mam jej praktycznie w żadnym zbiorniku. Zostały mi 3 zbiorniki, w których ona jest, no ale tam jest dość gęsto krewetek, albo po prostu są jest ta pokrywa, tak w przypadku 70 mi przeszkadza w wyciągnięciu tego, na tyle, że nie jestem w stanie tego zrobić, ale tutaj w tych wszystkich już praktycznie nie mam tej rzęsy. Sporadycznie gdzieś tam się ona znajdzie, ale wiecie, że ona była moją zmorą. Rzęsa jest bardzo pożyteczna, ale w momencie, kiedy bym miał jeden zbiornik, bym ją zostawił, ale nie w momencie, kiedy ja mam ich 20 i jak przychodzi do podmiany wody, to pierwsze co ja robię, to poświęcam pół godziny czasu na to, żeby ją wyławiać. Także w tym okresie wakacyjnym nie było również filmu, dlatego że po prostu łowiłem rzęsę. Zamiast rzęsy przerzuciłem się po prostu na salwinię. Jest ona dużo łatwiejsza w utrzymaniu, dużo łatwiej ją wyjąć ze zbiornika. Wystarczy zagarnąć i mamy już całą powierzchnię praktycznie pustą bez tej salwinii. Dajcie znać w komentarzach, komu z Was udało się zauważyć, że brakuje tej rzęsy w tych zbiornikach. Idąc dalej, tutaj u góry mamy 3 malutkie zbiorniki. Tak na dobrą sprawę Sagittaria już dawno powinien zlikwidować, ale ten zbiornik tak mi się podoba przez tą swoją piękno w tej swojej prostocie, że dlatego on tutaj stoi i myślę, że będzie stał jeszcze długo. On już ma, no nie pamiętam ile, ale parę lat myślę, że stoi tutaj u mnie w tej galeryjce. Następnie zbiornik z testu, gdzie testowałem ziemię i substrat. I następny zbiornik z epifitami, tutaj już na substracie tym razem. Troszeczkę krewetek, w tym zbiorniku są krewetki. Tutaj nie ma życia, no bo tak jak mówię, ten zbiornik czeka po prostu na likwidację. I tutaj u góry wystawka, rysunki moich dzieciaków i 2 obrazy od mojego taty. Muszę się kiedyś zebrać i tutaj coś szczelić, jakiś taki większy obraz im dać do namalowania, żeby to mi zdobiło, no bo ta ściana tutaj, tak szczerze powiedziawszy, mi dość mocno szpeci, ona mi przeszkadza, że tu jest pusta. Nie chcę żadnych półek, no bo boję się, że wtedy zagracę to pomieszczenie, a jak będą obrazy, no to wtedy będzie ładnie wyglądało, doda to uroku całości.
Tutaj pomiędzy tymi dwoma zbiornikami akurat teraz trafił, co chwilę jest przekładany, co chwilę w innym miejscu, ten mój najmniejszy zbiorniczek, o ile można go tak nazwać, z ślimakami. Ślimaków coraz to więcej, ale dzięki temu, że jest więcej ślimaków, jest czyściutki, nie ma w tym żadnego glona. Zresztą nie ma tu zbyt dużo światła, które by to oświetlało. To jest tak przekładane, tak jak Wam pokazywałem przed chwileczką, że to stoi raz tu, raz tam, także nie ma bezpośrednio lampy żadnej nad tym i myślę, że dzięki temu również tego glona nie ma, a rośliny, które tu są, jakoś sobie radzą. Nie widzę potrzeby, żeby to dodatkowo doświetlać jeszcze jakoś osobno. Tutaj chyba najbardziej teraz zarośnięty, aha, Wy nie widzicie, czekajcie. Chyba teraz najbardziej zarośnięty mój zbiornik z tymi cegłami, które powrzucałem. Myślałem, czy by go nie przycinać, ale bardzo mi się podoba, tak jak teraz wygląda, bo ma naprawdę swój urok. Tam, gdzie nie chcę widzieć te cegły, może troszeczkę tą górę przytnę, żeby te cegiełki tutaj z tego drugiego planu było widać. O dziwo, tam z tyłu, pod tym takim dywanem z hydrokotyle, jest jeszcze gdzieś Eloharis. Jeżeli uda mi się w jakiś sposób tam to poprzycinać, jak gdzieś to przyniosę. Myślę też, nie przycinałem z jednej strony, że mi się to podoba, takie tak mocno zarośnięte, a z drugiej strony trzymam rośliny, no bo czasami Wy się zgłaszacie do mnie po rośliny, a zamierzam też założyć naprawdę duży zbiornik, będą mi one potrzebne. Nad zbiornikiem jest dość jasno, na chwilę obecną jest 30 W, 10 W tutaj, 10, 10. Na początku były tylko tam te dwie z tyłu, ale niestety nie dawało to rady. Moje paludarium, muszę się wziąć w końcu za to zabrać. Jak widzicie, na razie służy za przechowanie dla roślin. Pojemniczek z drogą, bardzo mi się podoba sposób, w jaki to funkcjonuje, bo to stoi, tak jak tu widzicie, to już 4. albo 5. tydzień stoi. Światła, sami widzicie, ile tutaj nad tym jest i wszystko funkcjonuje. Trzeba tylko dbać o to, żeby ten mek był wilgotny. Ja go tam spryskuję co jakiś czas i wszystko idzie w dobrą stronę. Dwa zbiorniki, które idą do likwidacji, 30 litrów, 70 litrów, 30 z pełnym nawożeniem, z dwutlenkiem węgla, 70 bez żadnego nawożenia, jedynie z podmianą wody. I tutaj testuję teraz lampkę taką 30W, ona jest dużo dłuższa niż ten zbiornik i jest dużo wyżej niż była wcześniej lampa. I byłem ciekaw, jak sobie te rośliny poradzą w środku. O dziwo radzą sobie bardzo dobrze, a przy okazji też doświetlam tutaj, zobaczcie, część tego paludarium, no bo tutaj w środku jest dość sporo roślin, ja tu przytrzymuję rośliny. Jeszcze, jak się nie mylę, są tam gdzieś, o właśnie, te dekoracje, które robiłem, jakieś tam dekoracje jeszcze są. Ta rotalator tutaj radzi sobie rewelacyjnie, lampa sobie radzi. Nawet te rośliny w tych dolnych partiach, mimo tego, że mają bardzo mało tego światła, one nie umierają, tylko po prostu wegetują. Są tam, bo są, ale nie umierają. Rotali powoli się stąd wyzbywam. Zbiornik idzie do likwidacji i tutaj wstawię jeden z tych, co mam po drugiej stronie, 60 albo 50, w zależności od tego, ile będę miał miejsca. Między innymi właśnie dlatego zebrałem się do zrobienia tego filmu, bo likwiduję tamte zbiorniki, likwiduję te zbiorniki, likwiduję ten zbiornik, tak więc no, połowa tych zbiorników, które mam na chwilę obecną, będzie do likwidacji i do zrobienia na nowo. W najbliższych miesiącach pewnie będą filmy właśnie z zakładania tych zbiorników. 70 jest on bardzo ciekawym zbiornikiem, bo jest on wysoki, a wąski, tak więc no, można tu się pokusić o jakąś inną aranżację, aniżeli jak w typowych moich zbiornikach. Tak jak w przypadku, zobaczcie, tych zbiorników, one są długie i no taki typowy kwadrat, również typowy kwadrat. W przypadku tych mniejszych tu mam również takie typowe kwadraty. Tu mam zbiornik 100-litrowy, który jest też ciekawszy do aranżacji, bo jest głęboki. Zobaczcie tylko na tą linię boczną w stosunku do długości. Młody siedział i wyławiał życie. Jeszcze się trochę krewetek pozostało. Jak widzicie, nie tylko mówię o likwidacji tych zbiorników, ale również to robię. 2 zbiorniki zlikwidowane, tam jeszcze 3 w sumie zlikwidowane, no bo paludarium też możemy uznać za zlikwidowane. Napiszcie, za który zbiornik chcielibyście, żebym się zabrał najpierw. Myślę, że najbardziej ciekawym tematem byłoby zlikwidowanie w końcu jednak tych 2 szkieł, które tutaj są do końca, i założenie tego dużego zbiornika. Wiem, że patrząc po ilości wyświetleń na moich filmach, wiem, że lubicie, jak zakładam, jak pokazuję Wam takie duże zbiorniki. Upchnę tutaj 200 litrów albo nawet i więcej. I idąc dalej właśnie w stronę już wyjścia,
z tego mojego pokoju, bo wiecie, ten pokój nie jest wcale taki duży. Tutaj mam 12 metrów kwadratowych. Zbiornik, no już go na straty spisałem. Wydawało mi się, że to podłoże całkowicie się wyczerpało i że nic już z tego akwarium nie będzie. A tu taki psikus 2 czy 3 miesiące temu wszystko odżyło. Pojawiło się pełno krewetek. Liczę, że będzie ich znowu już więcej i więcej. Cały czas widać jakieś maluchy, jak gdzieś chodzą. Tutaj, tam, no, w zbiorniku jest tego naprawdę dużo, oprócz tego pojawia się coraz to więcej tych, no i dość mocno zaniedbany zbiornik, który Wam pokazywałem, proste akwarium, żeby tylko i wyłącznie rosło. W chwili obecnej wyciągnąłem wszystkie epifity, które tu były, nowe epifity chcę powrzucać tu. Mam zamiar ich użyć do tego zbiornika dużego, który tutaj będzie. Dinozaur, który pilnuje, żeby rośliny dobrze rosły. No i to chyba tyle. Jeszcze mam pojemniki z roślinami. Zaraz Wam wrzucę tutaj przebitki, jak to tam wygląda jeszcze po tamtej stronie, ale tamta strona nie jest zbyt reprezentacyjna, dlatego rzadko Wam pokazuję jeszcze teraz, jak tam w trakcie jestem likwidacji tych zbiorników, zakładania tych następnych zbiorników. To tych wszystkich roślin jest tam dość mocno nadźgane i no, nie wygląda to również. I jeszcze gorzej to wygląda niż zazwyczaj. Ta strona staram się, żeby była zachowana tak jak widzicie, żeby tutaj po tej stronie było ładnie. Na tyle, na ile jest to możliwe, no bo w momencie, kiedy zawsze coś kręcę, no to wtedy to wyciągam wszystko zawsze. Tego bałaganu się robi wtedy dużo więcej. No dzisiaj chyba to tyle. Pokazałem Wam pokrótce, tak żeby Was nie zanudzić. Po kolei wszystkie te zbiorniczki, które na chwilę obecną są tu. Nie. Oczywiście oprócz zbiorników mam tutaj również różne dekoracje, kamienie, korzenie, korzonki i tego typu wszystkie rzeczy. Narzędzia budowlane przygotowane również do tego, żeby móc założyć te paludarium, bo wszystkie elementy, które już mi będą potrzebne do zakładania tych zbiorników również mam skompletowane. Tak jak między innymi oświetlenie, które Wam pokazywałem tutaj, te 30W. One chcę, żeby zaświeciło mi tutaj nad tym zbiornikiem dużym, który będę tu szykował i wrzucę tam 2 bądź też 3 belki, tylko chyba 2 wystarczą, bo będę się starał również ten zbiornik założyć tak, żeby nie trzeba było tam nic robić. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym wystartował ten zbiornik tylko i wyłącznie z jakąś turbinką z filtrem głowicowym w środku, żeby nie podłączać tam filtra zewnętrznego. Zresztą tak chyba by mi było łatwiej, bo nie mam gdzie tego filtra zewnętrznego ustawić. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do zobaczenia któregoś z tych filmów, które wjeżdżają na ekran. No i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mój kanał. Pozdrawiam serdecznie. Hej!